mówiąc o trybach, przede wszystkim musimy odróżnić to, kiedy mówimy o trybie jako o kategorii gramatycznej, od sytuacji, kiedy mówimy o trybie jako o kategorii modalnej, modalnościowej, czyli o stosunku do rzeczywistości, o relacji mówiącego do rzeczywistości. Tutaj na ekranie jest kilka takich sytuacji wyrażonych pewnymi zdaniami, które wszystkie są wyrażone w trybie warunkowym jako kategorii gramatycznej, natomiast nie wszystkie one oznaczają tryb warunkowy jako modalność. Kiedy mówimy o trybach, myślimy o trybie oznajmującym, rozkazującym i warunkowym. Myślimy tak, tryb oznajmujący oznacza, co z samej nazwy wynika, oznajmienie o stanie rzeczywistości. To, czy my oznajmiamy prawdę, czy nieprawdę, czy to jest prawda, czy fałsz, to już oczywiście dla gramatyki ma mniejsze znaczenie. Ma znaczenie dla rzeczywistości, dla naszych stosunków i relacji z innymi ludźmi, ale dla gramatyki nie. Tryb oznajmujący oznajmia o stanie rzeczywistości w taki sposób, jak mówiący chciałby to zrobić. Tryb rozkazujący oznacza, że rzeczywistość nie jest zgodna z naszymi oczekiwaniami, ale my chcemy spowodować, aby ta rzeczywistość zmieniła się i aby spełniała nasze oczekiwania. Zatem tryb rozkazujący wyraźnie ku temu prowadzi. Tryb warunkowy, czy inaczej przypuszczający, o którym chcemy mówić w tej chwili, oznacza, że rzeczywistość nie jest zgodna z naszymi oczekiwaniami, ale my uważamy, myślimy, że pod pewnymi warunkami mogłaby się taka stać. Przypuszczamy, że jeśli zostałyby spełnione pewne warunki, to rzeczywistość mogłaby się zmienić, mogłaby bardziej przystawać do naszych oczekiwań. Najprościej oczywiście rozpoznać tryb warunkowy jako kategorię gramatyczną, ponieważ ma bardzo wyraziste wskaźniki. Tu od razu tak wszyscy widzimy owo by, ową cząstkę by, która tryb warunkowy gramatyczny tworzy. Natomiast jeżeli Państwo spojrzą na te przykłady, które są na planszy w tej chwili wyświetlanej, to jak widzimy, owa kategoria gramatyczna nie zawsze, a nawet w większości przypadków nie, jest równoznaczna z modalnością, o której mówiliśmy przed chwileczką. Bo jeżeli mamy zdanie, zjadłbym coś, chciałabym odpocząć, to jest to raczej wyrażenia chęci, pragnienia zrobienia z czegoś. Można nawet myśleć, iż jest to wyrażenie pewnej prośby i prawie rozkaźnika, w zależności od tego, przy kim, wobec kogo wypowiadamy takie zdanie. Bo jeżeli wchodzi do kuchni dziecko i mówi do mamy, zjadłbym coś, to tak naprawdę ono nie wyraża przypuszczenia, tylko wyraża prośbę, czy mogłabyś mi, czy dałabyś mi coś do jedzenia, albo po prostu daj mi, mamo, coś do jedzenia. Ale w sposób grzeczny wyraża to w taki sposób, tak? Zjadłbym coś, licząc, że mama się tego domyśli. Mocniejszą sytuacją jest ta druga, tak? Sprzątnąłbyś tu, czyli z takim wyraźnym akcentem, wyraźną intonacją zdaniową, w taki sposób uformowaną, że wygląda to jak pytanie. Tutaj na końcu tego zdania nawet jest znak pytania, ale przecież to nie jest pytanie, prawda? Jeżeli mama wchodzi do pokoju dziecka i mówi, sprzątnąłbyś tu,
no to przecież nie pyta go, ani nie wyraża jakiegoś tam przypuszczenia czy warunkowości, tylko jest to rozkaźnik, prawda? Natychmiast wstań z kanapy i zacznij sprzątać, bo w twoim pokoju w ogóle nie da się przejść. Dalej mamy takie zdania jak: może poszlibyśmy na spacer? Nie poszedłbyś na spacer ze mną jeszcze przy okazji, albo i nie ze mną, tak? To składanie propozycji znowu bliższej raczej rozkaźnikowi, bliższej wyrażaniu. Ta propozycja to jest wyrażanie prośby, bo jeżeli pytamy, może poszlibyśmy na spacer, no to ja wyrażam tę prośbę: chodź, pójdźmy razem na spacer, wzmocnioną jeszcze tą partykułą nie, prawda? Nie poszedłbyś na spacer, mając na przykład na myśli ze mną, czy przy tej pogodzie, czy w jakiejś tam innej sytuacji. No i jeszcze jedna: na twoim miejscu poszłabym do kina, prawda? Udzielanie rady znowu bliższej rozkaźnikowi, bliższej trybowi rozkazującemu. Nie siedź przed telewizorem, tak? Gdybym była na twoim miejscu, to teraz wstałabym i poszłabym do kina. Zatem, jak widzimy, sam fakt, że pojawia nam się wyraz czasownik z cząstką by, która sugerowałaby swoją postacią gramatyczną tryb warunkowy, nie zawsze ową warunkowość oznacza. Zacznijmy jednak teraz właśnie swoje rozważania od tej kategorii gramatycznej. Jak zbudowane są te formy, które nazywamy formami trybu warunkowego, trybu przypuszczającego, choć nie zawsze, ciągle o tym pamiętamy, oznaczają one tę modalność warunkową. Gdybyśmy tak bardzo zewnętrznie popatrzyli na formy trybu warunkowego, to moglibyśmy pomyśleć tak: znamy już czas przeszły, wiemy, jak się tworzy czas przeszły, zatem bierzemy sobie trzecią osobę liczby pojedynczej lub mnogiej czasu przeszłego odpowiedniego rodzaju, tak? Albo męskiego, albo żeńskiego, nijakiego, czy też w liczbie mnogiej męskoosobowego lub niemęskoosobowego. Widzimy, że są tutaj wyraźnie zaznaczone wskaźniki rodzaju, tak? One wyraźnie mówią, z jakim rodzajem mamy do czynienia. Wskaźnik zerowy dla rodzaju męskiego, wskaźnik A dla rodzaju żeńskiego, O dla nijakiego neutralnego i dla męskoosobowego i dla niemęskoosobowego. Pamiętajmy, formy odmieniające się przez rodzaje, formy, dla których rodzaj jest kategorią fleksyjną, mają 5 rodzajów. Rodzaj męski, żeński, neutralny czy nijaki, męskoosobowy, niemęskoosobowy. Formy, które nie odmieniają się przez rodzaj, ale ów rodzaj mają, czyli rzeczowniki, mają 3 rodzaje. Rzeczownik, stół, ma rodzaj męski bez względu na to, czy jest w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej, bo on ten rodzaj ma wpisany do tematu. Rzeczownik róża jest rodzaju żeńskiego bez względu na to, czy jest w liczbie pojedynczej, czy liczbie mnogiej, ponieważ ów rodzaj żeński ma wpisany, wdrukowany w temat. Natomiast formy, które odmieniają się przez rodzaje, mają taką właściwość w języku polskim, że z owych 3 rodzajów w liczbie pojedynczej potem nagle robią się 2 formy rodzajowe w liczbie mnogiej, które tak właśnie nazwaliśmy rodzajem męskoosobowym, choć nie oznacza on tylko w takiej sytuacji mężczyzn, tak? Czyli osób rodzaju męskiego, ponieważ rodzajem męskoosobowym posługujemy się także wtedy, kiedy mamy do czynienia z grupami mieszanymi, w których są i mężczyźni, i kobiety. 5 rodzajów, 5 wskaźników rodzajowych. Do owej, jak gdyby, tak, wziętej w pełni trzeciej osoby liczby pojedynczej lub liczby mnogiej trybu warunkowego
a właściwie należałoby powiedzieć, wykorzystując tę formę trzeciej osoby, idziemy dalej, tworząc formy trybu warunkowego, czyli do tych form, jeżeli jest to czas przeszły, dodajemy po prostu końcówki osobowe, ale jeżeli chcielibyśmy utworzyć tryb warunkowy, formy czasu przeszłego i trybu warunkowego mają identyczny zestaw końcówek osobowych. M, ś, 0, śmy, ście, 0. Identyczny. Zatem, aby utworzyć tryb warunkowy, wystarczy między wskaźnik rodzaju, który się w formie czasu przeszłego ujawnia, a końcówkę osobową, którą chcemy utworzyć daną osobę czasownika, wstawić cząstkę by. Tutaj jest to pokazane na przykładzie rodzaju żeńskiego i niemęskoosobowego w liczbie mnogiej, czyli między wskaźnik rodzaju a końcówkę osobową pierwszej osoby liczby pojedynczej ja, wstawiamy cząstkę by i z formy pojechała tworzymy formę trybu warunkowego pojechałaby. Z pojechałaś, pojechałabyś i tak dalej, tak? I w liczbie mnogiej pojechałyśmy byłoby w czasie przeszłym, pojechałybyśmy w trybie warunkowym. Zatem, znając sposoby tworzenia czasu przeszłego, bardzo łatwo jest nam utworzyć tryb warunkowy. To wielkie ułatwienie dla osób uczących się języka polskiego jako obcego, ponieważ czas przeszły poznaje się dosyć szybko. Ten czas przeszły jest zdecydowanie prosty w uczeniu się, ponieważ ma jeden zestaw końcówek dla wszystkich koniugacji. Nie ma tu różnicy między koniugacją pierwszą, drugą, trzecią czy trzecią i czwartą. Zależy, jak te koniugacje chcemy numerować. Wszystkie czasowniki mają jednakowy zestaw końcówek. No i teraz, żeby utworzyć tryb warunkowy, po prostu przed końcówką wystarczy wstawić cząstkę by. Tu przykład innych rodzajów i mamy zestaw owych końcówek i teraz dodając po kolei tę cząstkę by z końcówkami do tych kolejnych form, dostajemy formy trybu przypuszczającego w różnych osobach. Pojechał bym, pojechała bym, pojechało bym, pojechali byśmy, pojechały byśmy. No i przykłady. Zjadłbym coś, chciałabym odpocząć, sprzątnąłbyś tu, może poszlibyśmy na spacer. Te przykłady, które już dzisiaj padły na początku tego wykładu, wyraźnie tutaj widać, w jaki sposób zostały utworzone. Owe zakończenia, proszę Państwa, są ruchome. Ruchome, czyli nie muszą tkwić przy czasowniku. Mogą przy nim się znajdować, czyli mogą te formy brzmieć tak jak przed chwilą, brzmieć i wyglądać w piśmie, tak jak przed chwilą to pokazaliśmy. Zjadłbym coś, chciałabym odpocząć, ale wcale tak być nie musi, ponieważ ta cząstka by razem z końcówką może się uwolnić, ona jest ruchoma i może pójść w inne miejsce zdania, czyli nie musimy mówić pojechałbym już na wczasy, możemy powiedzieć już bym pojechał na wczasy. Bym uwolniło się i poszło w zupełnie inne miejsce. Poszłabym na kawę bym poszła. Z tobą sama chciałabym wypić kawę. Może zrobiłbyś dziś kolację, może byś dziś zrobił kolację. Tak? Ta cząstka jest ruchoma i chodzi sobie po całym zdaniu. Czy to jest trudność w języku polskim? Trochę tak, ponieważ w momencie, w którym ta cząstka by z końcówką uwalnia się, zaczyna spacerować po zdaniu, to zmienia się sposób jej pisowni, jej zapisu, ponieważ czasami z tym wyrazem, przy którym w danym momencie się znalazła, piszemy ją łącznie, a czasami oddzielnie. Są to decyzje arbitralne,
Pisownia łączna i rozdzielna w polskiej ortografii stanowi taką regułę, tutaj akurat regułę, czy takie reguły w innych sytuacjach, ich może być więcej, reguły arbitralne, to znaczy ustanowione przez piszących. Nie wynika to w zasadzie z żadnych zjawisk w rzeczywistości, nie wynika to z historii, nie do końca jest umotywowane morfologicznie, są to decyzje arbitralne. Cząstkę by, często z towarzyszącymi jej końcówkami, piszemy łącznie, oczywiście z formami osobowymi czasownika, co już widzieliśmy, pojechałbym, zrobiłbyś, zrobilibyście i tak dalej. Natomiast także z większością spójników i niektórymi partykułami. I tutaj tego trzeba się już wyuczyć, prawda? Że piszemy chyba by i chyba bym coś zrobił, prawda? Czyli razem z tymi końcówkami osobowymi, z większością spójników, większością i niektórymi partykułami. Pisownia rozłączna dla cząstki by obowiązuje dla form nieosobowych czasownika, czyli zarówno dla bezokoliczników, które są nieosobowymi formami czasownika, jak i dla form nieosobowych na no i to. Z formami czasowników takich, nazywamy je czasami defektywnymi albo ułomnymi, jak winien, powinien, bo one nie odmieniają się dokładnie tak samo jak normalnie czasowniki, tak? Możemy powiedzieć powinnam, powinnaś, ona powinna, powinien, ale nie jest to standardowa odmiana. Z tymi czasownikami także by piszemy osobno. Oraz oczywiście wtedy, kiedy owo by znajdzie się po rzeczownikach, po przymiotnikach, po liczebnikach, przysłówkach, zaimkach, czyli okno byś otworzyła w tej chwili. Okno bym chciała otworzyć w tej chwili. Po rzeczowniku oczywiście piszemy tę cząstkę osobno. Mają Państwo tutaj przykłady, tak, na pisownię łączną, czyli wypadałoby złożyć życzenia, ważne, żebyście byli szczęśliwi ze spójnikiem, ważą więcej niż bym chciała, pisownia rozłączna z bezokolicznikiem pożyczyć byśmy mogli jacht, z formami nieosobowymi na no to, czyli zrobiono by to wcześniej, powinni byście mu pomóc, samochodem byś chyba pojechał, czerwony by się zrobił ze złości, prędko by nie znalazła takiego męża, czyli tutaj wyraźnie widzimy, że rzeczywiście te reguły pisowni łącznej i rozdzielnej są zachowywane. Skąd się wzięła owa ruchomość cząstki by i skąd się w ogóle ta cząstka wzięła? Z dawnych form historycznych, w których ów tryb był zapisywany, formułowany na podstawie specyficznej, osobnej odmiany przeszłej, którą Państwo tutaj widzą, nie będę jej wypowiadać na głos na tej żółtej kostce, w której są te stare formy z gwiazdką, czyli rekonstruowane, czyli pochodzące z prasłowiańszczyzny. One potem w języku polskim przekształciły się w takie formy, jak widzą na początku rozwoju języka polskiego, przekształciły się w takie formy, jak Państwo widzą na tej środkowej zielonej tabliczce, czyli bych, bychom, byście, bychą. I w języku polskim, jak widzimy, częściowo wróciły jak gdyby bardziej do form podobnych do tych prasłowiańskich, czyli nie bych, a bym w pierwszej osobie. Oczywiście jest to związane ze spalaniem się form złożonych, tak, z czasownika rzeczywistego, tego słowa posiłkowego oraz jeszcze słowa posiłkowego, które dla czasownika być tak brzmiały w staropolszczyźnie. Co ciekawe, jako ciekawostkę chciałabym tutaj wskazać dla tych osób, które mówią po śląsku, które znają śląszczyznę, znają język śląski, że te formy starsze, formy dawniejsze zachowały się częściowo na Śląsku, ponieważ po śląsku nie mówi się ja bym to zrobił, tylko jo bych to zrobił, zrobiłbych to, napisałbych, napisałabych, jo bych to napisała.
Czyli tutaj wyraźnie ta forma utrzymuje się w tej starszej formie, podobnej albo właściwie prawie identycznej, jak miała ją staropolszczyzna. Podobnie w liczbie mnogiej, choć tutaj zakończenie hom nie jest już takie trwałe. W niektórych miejscach na Śląsku można usłyszeć my bychmy to zrobili, więc już w trochę zmienionej formie, ale jednak z owym ch, które tutaj widać. W języku ogólnopolskim jest to oczywiście byśmy. Bardzo ciekawą rzeczą w trybie rozkazującym jest sprawa akcentu wyrazowego, który wcale nie pada w formach trybu przypuszczającego, tak jak standardowo bywa to w języku polskim. W języku polskim wiemy, że akcent pada przede wszystkim w przeważającej liczbie polskich wyrazów, pada na drugą sylabę od końca. Nazywamy go akcentem paroksytonicznym i tak to mamy w takich wyrazach jak Krzysztof, Ewelina, modlitwa, księgarnia, przeciążenie, czasami z akcentem pobocznym na pierwszej sylabie, jeśli wyraz jest za długi, językoznawstwo, ale jednak tutaj ta druga od końca sylaba przeważa. Chodziła, przyszła, będzie, tak, w czasownikach także na drugiej sylabie od końca. Ale jednak zdecydowanie nie zawsze, ponieważ mamy całą serię wyrazów, w której akcent pada nieco inaczej. Na trzeciej sylabie od końca są to formy pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej czasu przeszłego, czyli chodziliśmy, czytaliśmy, pisałyśmy, robiliście, studiowaliście. W pierwszej, drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej trybu warunkowego, czyli chodziłabym, czytałabym, pisałabyś, robiłaby, chodziłbym, czytałbym i tak dalej. W trzeciej osobie liczby mnogiej trybu warunkowego, chodziłyby, czytałyby, pisaliby, no i w obcych wyrazach na ika, ale te nas mniej teraz interesują. Na czwartej od końca pada także akcent w pierwszej i drugiej osobie liczby mnogiej trybu warunkowego. Chodzilibyśmy, tak? I proszę Państwa, teraz się możemy zastanowić, czy akcent w języku polskim jest ruchomy w takim razie, skoro może padać na drugiej od końca, może na trzeciej, może na czwartej od końca? Nie, to ruchomość owych cząstek z końcówkami. Ta ruchomość powoduje, że nam się wydaje, że to akcent się przesuwa. Proszę popatrzeć na formy chodziły, chodziłyśmy, chodziłyby i chodziłybyśmy. Akcent tak naprawdę, jeżeli tak sobie go zaznaczymy, jak tutaj mamy na czerwono, to ten akcent cały czas siedzi w jednym i tym samym miejscu. Cały czas na sylabie dzi. Chodziły, chodziłyśmy, chodziłyby, chodziłybyśmy. Potem jest sylab więcej lub mniej, bo owe cząstki są ruchome albo owe końcówki są ruchome, tak? W czasie przeszłym końcówki są ruchome, bo możemy powiedzieć chodziłyśmy, ale także myśmy tam często chodziły. Akcent zostaje na dzi. Chodziłyby, czy one by tam chodziły? Akcent siedzi na dzi, a potem są dwie sylaby łyby, dlatego to dzi stało się trzecią sylabą od końca. Chodziłybyśmy albo na pewno byśmy tam nie chodziły. Akcent znowu zostaje na cząstce dzi, na sylabie dzi, a tylko potem są trzy sylaby jeszcze dodatkowe albo tylko jedna, prawda? Więc owa ruchomość cząstek trybu warunkowego wraz z towarzyszącymi im końcówkami powoduje, że wydaje nam się, że ten akcent sobie chodzi. Wystarczy sobie w głowie, przed oczami uzmysłowić, przedstawić, jak ten wyraz jest napisany i gdzie ten akcent pada, abyśmy prawidłowo zawsze na tej samej sylabie, na sylabie dzi, akcentowali wyraz bez względu na to, w której jest osobie i czy jest to tryb rozkazujący, czy też nie. Podsumowanie, drodzy Państwo. Tryb warunkowy, inaczej przypuszczający, bierze sobie temat czasownika taki jak dla czasu przeszłego, czyli dla czasownika na przykład pisać, tak?
temat PiS-a. W czasie teraźniejszym ten temat się zmienia, to temat pisz. Tutaj potrzebny nam jest temat jak dla czasu przeszłego. Pisałam, pisałabym. Końcówki również takie jak dla czasu przeszłego. W środek między temat oraz wskaźnik rodzaju i część wskaźnika trybu wstawiamy cząstkę by, tak? Czyli czytałabym, ale możemy go też przestawić na zewnątrz. Możemy go przestawić w inne miejsce zdania. Ową cząstkę by razem z końcówką. Pamiętamy, ruchoma końcówka osobowa, bo owe końcówki dla czasu przeszłego myśl, zero, śmyście, zero i dla czasu przeszłego i dla trybu warunkowego są ruchome, one idą zawsze w trybie warunkowym wraz z ową cząstką by, czyli bym czytała, gdybym czytała, jeśli bym czytała, choćbym czytała. Tu mają Państwo zestawioną całe tablice odmiany, prawda? Rodzaju nijakim, rodzaju neutralnym, w liczbie mnogiej możemy mieć do czynienia z obocznymi też wskaźnikami rodzaju, czy to byłoby pisałyśmy, czy pisałośmy. Taką formę spotykamy na różnych platformach, na których wypowiadają się osoby niebinarne lub nie chcące ujawniać swojej płci, że wskaźnik rodzaju nie do końca im odpowiada ze względu na to, że oznacza niemęskoosobowość niecharakterystyczną dla ich sytuacji, więc tutaj czasami wskaźnik jest wpisywany. I na koniec, w ostatnich 30 sekundach kilka przykładów. Najczęściej ćwiczymy tryb warunkowy na formie gdybym był bogaty. Proszę Państwa, cóż zrobiłbym, gdybym był bogaty albo gdybym była bogata? Może kupiłbym sobie mały odrzutowiec, może wybudowałbym dom nad morzem. Przede wszystkim byłbym szczęśliwy, tak, chociaż bez pieniędzy też można być szczęśliwym, pracowałbym bez wynagrodzenia. Proponujemy jeszcze trochę inną formę. Na koniec minimum ekologii. Może byśmy zastanowili się, co stałoby się ze światem, gdybyśmy my ludzie nie robili kilku złych rzeczy, więc zastanówmy się warunkowo nad zmianą pewnych warunków. Gdybyśmy tyle nie palili węglem, to może byłoby lepiej, bo nie byłoby pożarów, nie byłoby suszy. Gdyby ludzie nie wycinali lasów, byłoby nam przede wszystkim przyjemnie, mielibyśmy gdzie spacerować. Gdyby ludzie nie osuszali mokradeł, również byłoby milej, bo nie byłoby tyle pożarów, bo nie byłoby tylu kataklizmów. Tryb warunkowy służy opisowi świata. Warunkowy, bo trzeba zastanawiać się nad warunkami, które musimy spełnić, które musimy wykonać, aby świat był trochę lepszy. I takim ekologicznym przesłaniem kończę to wystąpienie.